Słuchajcie, do mnie zawitał kurier i tutaj, słuchajcie, na sam koniec filmu zrobimy sobie taki mały konkursik, powiedzmy, gdzie będzie do zdobycia jedna fajna rzecz, zaraz Wam o tym powiem. I teraz tak, zobaczcie, w tym miejscu, tutaj jest wkręcony czujnik ciśnienia oleju i w tym miejscu również mamy wkręcony nasz adapter, ale słuchajcie, okazuje się, że tu, słuchajcie, te trzy paki to jest właśnie firma FlexiSpot, partner dzisiejszego odcinka. A tutaj jeszcze z Wewora dostałem też ciężką, naprawdę dużą, ciężką pakę. Zamówiłem to oczywiście profilaktycznie, bo nie lubię, jak coś mnie zaskakuje i wolę być przygotowany zawsze na każdą ewentualność, dlatego zamówiłem. I w zasadzie ja przez cały weekend już oswajałem się z myślą, że będę wyciągał pompę oleju. No nie wiem, może będzie taka potrzeba. No więc tak, weekend strzelił jak z bicza. Mamy poniedziałek. Ja, słuchajcie, zastanawiałem się, w czym tutaj może tkwić problem. Mnóstwo również Waszych komentarzy pod filmem. I w zasadzie ja przez cały weekend już oswajałem się z myślą, że będę wyciągał pompę oleju. No nie wiem, może będzie taka potrzeba, ale mam dla Was, słuchajcie, no, myślę, ciekawą informację. Również ta informacja, no, mam nadzieję, że mi w jakimś tutaj stopniu pomoże. I tak, no mówię, przez weekend już się oswajałem, że już będę, słuchajcie, spuszczał olej, ściągał miskę i demontował pompę oleju w celu jej weryfikacji, ewentualnie wymiany. Nie wiem, może zauważyliście, może nie. Ja już, słuchajcie, przed robotą w ogóle sobie kilka różnych podzespołów zamówiłem, między innymi oczywiście czujnik i kilka innych pierdółek, znaczy nie czujnik oleju oczywiście i zawór regulacyjny, ale może zwróciliście uwagę, że tutaj leżały takie dwa tajemnicze pudełka. I teraz tak, powiem Wam, słuchajcie, co w tych pudełkach jest. Zamówiłem to oczywiście profilaktycznie, bo nie lubię, jak coś mnie zaskakuje i wolę być przygotowany zawsze na każdą ewentualność, dlatego wolę czasami sobie zamówić więcej troszeczkę elementów i później oddać je do hurtowni, oczywiście w stanie nienaruszonym, niż później czekać kilka dni, bo nie zawsze, słuchajcie, wszystko jest od ręki na półce. A słuchajcie, co to za części? Pierwsza to oczywiście pompa oleju, jeszcze nie rozpakowywana, jeszcze tego pudełka w ogóle nie otwierałem, nie miałem takiej potrzeby. Z nową pompą oleju powinien być już, słuchajcie, w zestawie zawór regulacyjny. I słuchajcie, drugie pudełko, oczywiście pompa z Pierburga, czyli w zasadzie, no można powiedzieć, oryginał, bo Pierburg montuje, słuchajcie, części w autach na pierwszy montaż. I tutaj, słuchajcie, drugie pudełko Nissensa. Tutaj zamówiłem sobie całą kompletną podstawę filtra oleju wraz z chłodniczką. W razie W, słuchajcie, nie wiem, no słuchajcie, różnie to bywa. Wiadomo, czujnik trzeba wykręcić, może coś się okaże, że coś jest łamane, coś pęknięte w samym na przykład gnieździe filtra oleju. Różnie to bywa, coś zablokowane, jakiś zawór zwrotny. Różnie to bywa, dlatego również zamówiłem sobie podstawę filtra oleju. I słuchajcie, przed chwilą tą podstawę wyciągnąłem, bo chciałem sprawdzić sobie kilka rzeczy i zaraz Wam powiem, bo tutaj mamy kilka ciekawych rzeczy. A tak, pierwsze ujęcie, słuchajcie, to jest, słuchajcie, zrobiłem Wam na takie urządzonko. I słuchajcie, w związku z tym, zaraz Wam powiem, co to jest za urządzenie. Tutaj muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Słuchajcie, dostałem informację od jednego z widzów, że nie wiem, słuchajcie, na ile to jest rzeczywiście prawda, być może tak jest i w zasadzie na chłopski rozum, na logikę, no wydaje mi się, że raczej tak jest, no raczej na pewno tak jest. Chodzi o to, słuchajcie, że w momencie, kiedy mamy podpięty zamiast czujnika, mamy zdemontowany czujnik ciśnienia oleju, mamy wpięty manometr, w tym momencie
tak naprawdę sterownik silnika nie wie, jakie jest ciśnienie. Znaczy ogólnie widzi to jako usterkę, bo mamy odpięty czujnik ciśnienia oleju. Sterownik silnika widzi to jako usterkę, oczywiście rejestruje to jako usterkę. I słuchajcie, teraz jest pytanie, jeżeli w takiej sytuacji, jak zachowuje się sterownik względem zaworu regulacyjnego. No niestety, słuchajcie, ja tego nie wiem. Być może tak być, to już ja sobie tak, słuchajcie, myślę, że może być tak, jeżeli jest taka sytuacja, że sterownik widzi, coś się dzieje z czujnikiem, jest jakiś niewiarygodny sygnał, to może sterownik silnika, nie wiem, może podnosi sobie albo w jakiś specyficzny sposób reguluje sobie, ustawia sobie ciśnienie pompy oleju, w zasadzie ustawienie zaworu. Ja tego nie wiem, bo w zasadzie, słuchajcie, nie mogłem dotrzeć do takich informacji. W internecie tego nie ma. Są różne, słuchajcie, różne informacje, tego akurat nie ma. Jest tego bardzo mało lub w ogóle. Autodata, Retis też tutaj, słuchajcie, nie ma takich informacji, także trzeba by ewentualnie zasięgnąć informacji w jakichś serwisowych danych, ale no niestety ja do tego typu, no jak na dzień dzisiejszy nie dotarłem. I nie wiem tak naprawdę, jak zachowuje się regulator, zawór regulujący ciśnieniem oleju. Ale słuchajcie, jedno jest pewne, że w tym momencie, jeżeli sterownik nie wie, jakie jest ciśnienie, to tak naprawdę nie wie, jak ten zawór wysterować. I to w zasadzie podpowiedział mi tutaj jeden z widzów, także bardzo Ci tutaj, kolego, dziękuję. I słuchajcie, wymyśliłem jedną rzecz. Chciałem sobie zobaczyć w podstawie pompy, podstawie filtra oleju, bo tak, jeżeli rzeczywiście do pomiaru analogowego, czyli przy użyciu takiego manometru, i tak czy siak musi być wkręcony, zamontowany czujnik ciśnienia oleju, no to w takim wypadku musi być inne gniazdo niż te na czujnik ciśnienia oleju do pomiaru właśnie ciśnienia oleju. Gniazdo, w które musimy się wkręcić manometrem. I w zasadzie ja też tak na tyle nie znam tej konstrukcji tego silnika, każdego, słuchajcie, elementu, żeby wiedzieć na przykład, że gdzieś w jakimś innym miejscu jest miejsce do wkręcenia się dodatkowe, do wkręcenia się właśnie manometrem do pomiaru ciśnienia oleju. I słuchajcie, rozpakowałem z ciekawości właśnie podstawę filtra oleju. I tutaj w zasadzie mamy kilka ciekawostek. I zobaczcie. Tak wygląda cała podstawa. I teraz tak, zobaczcie, w tym miejscu, tutaj jest wkręcony czujnik ciśnienia oleju. I w tym miejscu również mamy wkręcony nasz adapter. Ale, słuchajcie, okazuje się, że tutaj mamy tutaj mamy kruciec, mamy zaślepkę. Pod tym nic nie ma, bo słuchajcie, ja to odkręcałem, zresztą mogę to Wam teraz odkręcić ręką. I to jest, słuchajcie, zwykły koreczek, zobaczcie, z gumową uszczelką. I tutaj, słuchajcie, jest przelot. Czyli teoretycznie, i tutaj w zasadzie już jest inny, całkowicie inny gwint, drobniutki gwincik. I słuchajcie, tutaj już pasuje, już by mi nawet pasował, słuchajcie, pasowałaby mi przejściówka z tego mojego zestawu starego, w którym te właśnie końcówki mi nie pasowały na czujnik, bo jeżeli chodzi o czujnik, no to mamy, słuchajcie, całkowicie inne gwinty. No i tutaj, słuchajcie, zobaczcie, w tym momencie, już mi, zobaczcie, ta przejścióweczka, ten kruciec pasuje. I teoretycznie tutaj, bez wyciągania czujnika, na podpiętym czujniku możemy sobie zmierzyć ciśnienie oleju. Ale słuchajcie, niestety nie jest to takie piękne, jakby się mogło wydawać. Ponieważ jak już wiem, na przykład, że teraz, jak już rozpakowałem tą podstawę filtra oleju, wiem, że ten kruciec tutaj jest, no to w zasadzie, słuchajcie, w niczym nam nie pomaga, ponieważ tego krućca tutaj na pierwszy rzut oka nie widać, ale no wy teraz tego nie zobaczycie, bo tutaj strasznie ciężki dostęp. Ale powiem tylko tyle, że słuchajcie, do tego czujnika w zasadzie no, jest bardzo ciężki dostęp i nawet jeżeli do tego krućca, jeżeli nawet jakikolwiek sposób uda nam się odkręcić
ten koreczek, żeby spróbować się wkręcić z przejściówką na manometr lub samym bezpośrednio manometrem, to słuchajcie, nie ma takiej możliwości, bo mamy tam, nie wiem, może z 1,5 cm, może centymetr maksymalnie od obudowy turbosprężarki i słuchajcie, nie ma możliwości, żeby tam nawet rękę wsadzić, a już nie mówię o wkręceniu jakiejkolwiek przejściówki, po prostu nie ma na to miejsca. Nie wiem, może w innej konfiguracji, w innym maucie, może jakoś to jest inaczej skonstruowana, powiedzmy, turbosprężarka. Nie wiem, nie przerabiałem tych silników na tyle, żeby Wam powiedzieć, jakie są niuanse w różnych konfiguracjach silników. Ale w tym wypadku, słuchajcie, nie ma takiej możliwości, żeby się wkręcić. Bardzo by nam to ułatwiło, ale niestety nie ma. I słuchajcie, dlatego skonstruowałem sobie takiego Frankensteina. Słuchajcie, tutaj w tym zestawie, z Gecko, który zamówiłem, o którym Wam mówiłem wcześniej, była taka, słuchajcie, kątowa przejściówka. Ta kątowa przejściówka, zobaczcie, to jest ten element i ten element z szybkozłączką. Tutaj odtąd dotąd, to wszystko, no to słuchajcie, musiałem sobie nasztukować, dorobić. Z zestawu, który mam do sprawdzania ciśnienia oleju, ciśnienia paliwa, tutaj, zobaczcie, mam takie różne króćce. Dopasowałem sobie jedną taką przejściówkę z gwintem zewnętrznym, ale ja sobie, słuchajcie, rozwierciłem troszeczkę wewnętrzny tutaj kanał i nagwintowałem sobie w środku, czyli zrobiłem gwint wewnętrzny i tą, słuchajcie, szybkozłączkę wkręciłem sobie tutaj, jak widzicie, na uszczelce podkładce aluminiowej w ten właśnie króciec. Tutaj zastosowałem, zobaczcie, przelotowy przewód metalowy. Tutaj również zastosowałem sobie cztery w zasadzie podkładki aluminiowe i w to sobie wkręciłem tutaj tą końcóweczkę z tego zestawu. I teraz tak, czujnik ciśnienia oleju jest wkręcony stary. Tutaj nie kombinowałem za dużo. Okazało się, że gwint FI12, M12, gwint 1,5 pasował, słuchajcie, do zwykłej nakrętki. I tutaj, słuchajcie, króciec tego przewodu metalowego i czujnika ciśnienia oleju stykają się, połączone są, również uszczelnione są między sobą podkładką aluminiową i to wszystko jest wkręcone w zwykłą, słuchajcie, jak widać, nakrętkę na klucz 18. No i słuchajcie, taki zestaw, zobaczcie, taki trójnik. Chodziło mi o to, żebym, słuchajcie, mógł jednocześnie zmierzyć sobie ciśnienie analogowo, czyli oczywiście przy użyciu tego manometru i, słuchajcie, żeby czujnik ciśnienia oleju był jednocześnie wpięty w instalację, żeby sterownik silnika widział realne ciśnienie, jakie jest tutaj, słuchajcie, na magistrali. No, więc chwilę mi, słuchajcie, zajęło, żeby to skonstruować. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, myślę, że będzie to szczelne. Zobaczymy. Zaraz postaram się z tym wpiąć. No, ale mówię, no tutaj byłoby dużo fajniej, gdyby rzeczywiście tu była możliwość wpięcia się słuchajcie, w to gniazdo. I pewnie po to jest, słuchajcie, wymyślone, ale niestety w tym, tak jak mówię, w tej tutaj wersji nie ma takiej opcji, bo przeszkadza nam turbosprężarka i nie ma w ogóle miejsca, żeby się wkręcić. Tutaj, słuchajcie, jeszcze tak. Co tu widać po tej obudowie, podstawie filtra oleju? Tutaj, słuchajcie, mamy coś na zasadzie zaworu zwrotnego w tym miejscu. Tu oczywiście wszystkie kanały są przelotowe. I słuchajcie, ciekawiła mnie jeszcze jedna rzecz, tak już z czystej ciekawości, jaki Nissens filtr oleju, jakiej firmy montuje. I w ogóle chciałem zobaczyć, czy w ogóle jest tutaj filtr oleju. Więc filtr oleju jest, ale jak się okazuje, słuchajcie, filtr jest no name. Nie ma kompletnie żadnych, słuchajcie, zobaczcie, informacji na temat producenta. Żadnych indeksów nie ma. Kompletnie nic. No goły filtr. Nic kompletnie nie ma. Zero.
Także nie wiem co to za firma, ale to już mówię, tak już z czystej ciekawości, oczywiście zaraz to wszystko skręcę. Aha, no i tutaj oczywiście mamy jeszcze w środku w obudowie zaworek, który po włożeniu filtra, on nam się, słuchajcie, wciska. No i to w zasadzie tylko tyle. Prosta w zasadzie budowa. No i tak to wygląda. Dobra, sobie zaraz to skręcam. No i teraz tak, słuchajcie, spróbujemy sobie wpiąć tą moją przejścióweczkę, ten trójnik, ten adapter i zobaczymy, co pokazuje sterownik silnika. Zobaczymy sobie w parametry rzeczywiste, jakie jest ciśnienie oleju i porównamy sobie to od razu tutaj analogowo przy pomocy naszego manometru. No, także tak to wygląda. Powiem Wam, że sam jestem ciekaw. Jeżeli okaże się, że czujnik ciśnienia oleju, na razie, słuchajcie, zrobię to na starym czujniku, bo tak jak mówiłem na początku, i tak raczej będziemy zakładać nowy czujnik, ale zrobimy to na razie na starym czujniku, zobaczymy, jak to się będzie zachowywało. No i słuchajcie, no nie wiem, no zobaczymy. No mam nadzieję, że nie będzie potrzeby zdejmowania miski i wyciągania pompy oleju. No może tak być, słuchajcie. Może tak być rzeczywiście, jak najbardziej, że jeżeli sterownik silnika nie widzi sygnału z czujnika ciśnienia oleju, w jakiś specyficzny sposób reguluje ustawieniem zaworu regulacyjnego ciśnieniem oleju i może dlatego tak się dzieje, jak się dzieje. Tutaj, słuchajcie, ja sobie jeszcze sprawdzałem dokładniej i w zasadzie tutaj w tym momencie po wymianie na ten zawór ten nowy, tak jak mieliśmy, powiedzmy, przy 2000 obrotów 5,5 bara, to tutaj, słuchajcie, na nowym zaworze tu dochodzi nawet do 6 barów, czyli nawet troszeczkę wyższe jest ciśnienie na nowym zaworze. No ale mówię, no zobaczymy, słuchajcie, za chwilę wszystko się wyjaśni. Ja podłączyłem sobie CDIF-a, także wkręcam się z manometrem, mamy już wybrany silniczek i zaraz sobie będziemy porównywali odczyt analogowy z parametrami rzeczywistymi. No dobra, mamy wpięty adapter. Zobaczcie, wpasował się idealnie. Musiałem, słuchajcie, tak tutaj ustawić, wygiąć tą rurkę metalową z czujnikiem, z gniazdem na czujnik ciśnienia oleju, żeby sięgnęła mi instalacja. Niestety instalacja jest dosyć krótka i nie mogłem, słuchajcie, sobie tego umieścić byle gdzie. Musiało być jak najbliżej tutaj tego miejsca. O. Także udało się. Tak musiałbym, słuchajcie, robić jakieś przedłużenia przewodów, a tak, słuchajcie, mam praktycznie pod samą tutaj instalacją oryginalną. Tak jak widać. No, dobra, słuchajcie, teraz tak, spróbujemy sobie, sprawdzimy w ogóle, czy uda się wykasować błędy. Mamy tam dwa błędy związane z czujnikiem. Reszta błędów się skasowała, ale nie odpalałem auta. Ale nie kasują się błędy oczywiście związane... Aha, dobra, bo jeszcze mamy odpięty... Czekajcie, bo jeszcze odpiąłem przecież sterowanie turbosprężarką. Gdzie jest ta wteczka? To mi przeszkadzała. O, dobra, mamy wpiętą. Teraz może mu się pojawił dodatkowy błąd. No i teraz tak, skasujemy sobie... Dobra, musimy wyłączyć zapłon. Tego wymaga procedura. Dobra, to zgasimy sobie. Wyłączymy zapłon. Potwierdzamy. I czekamy 30 sekund. Te dwa błędy tutaj się nie chciały kasować. Reszta się skasowało. Oczywiście reszta by się pojawiła, te stare błędy po odpaleniu auta. Ok, czyli tak, włączamy zapłon i potwierdzamy. No i co? Skasowały się? Ok, dobra, nie ma żadnych błędów. No to dobra, słuchajcie, to teraz tak. Aha, jeszcze jedna rzecz.
Ja szczególnie, słuchajcie, tak się zastanawiałem, czy tutaj po wymianie takiego elektrozaworu nie ma jakiejś adaptacji tego zaworu. Niestety nie ma czegoś takiego. Sprawdzałem we wszystkich testerach i nie ma takiej opcji. Jedyna opcja, no to tutaj w CDF-ie mam w adaptację, czekaj, w adaptacjach, nie, w aktywacjach. W aktywacjach, czyli w testach elementów wykonawczych. Element wykonawczy pompy oleju. Pyk. Zobaczymy, czy to w ogóle jakiś test zrobi. Sterownik podał nieprawidłową wartość. Procedura zostanie przerwana. Nie wiem, teraz nie chcę tego puścić. No nic, dobra, wejdziemy sobie w parametry rzeczywiste. Teraz tak, wpiszemy sobie, mamy tutaj ciśnienie oleju. Ciśnienie oleju, dobra, mamy tylko jeden parametr. No i teraz tak, na podpiętym czujniku pokazuje nam 7-8 bara. Słuchajcie, zrobimy jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jedną rzecz zrobimy. Chociaż nie, dobra, zrobimy inaczej. Najpierw odpalimy silnik i zobaczymy, co nam pokaże na odpalonym silniku, a później będziemy się zastanawiać, czy cała akcja nie była tylko i wyłącznie związana z samym czujnikiem ciśnienia oleju. No bo to by były już jaja. Czekajcie, zobaczyć, tam wszystko jest podopinane, popodpinane. Tutaj to niczemu nie szkodzi. Dobra, ciekawy tylko jestem, czy w ogóle będzie szczelny ten mój trójnik. Dobra, odpalimy furę. Dobra, czek zgasł. Błędów nie ma. Parametry. No i teraz tak. To w ogóle jakieś cyrki pokazuje. 30 barów ciśnienia oleju. Coś to jest nie tak. Zobaczymy na manometr. Tutaj w zasadzie też się chyba jakoś nic nie zmieniło. Jeszcze zobaczmy, czy jest szczelny. No jak na razie jest szczelny. Więc mój trójniczek działa, ale tutaj zbytnio żadnej poprawy nie ma. Dobra, wiecie, co teraz zrobimy? Mimo tego, że silnik jest zimny i powinno się sprawdzać na rozgrzanym silniku, no ale słuchajcie, te 30 barów to jest jakiś kosmos. Nie wiem, skąd to się tutaj, słuchajcie, bierze. No, albo czujnik jest uszkodzony. Ciśnienie oleju silnikowego 27 barów, 26 barów. Spada. Dobra, słuchajcie, zróbmy tak. Na razie robimy cięcie. Ja sobie, słuchajcie, auto wystawię na zewnątrz. Niech się silnik, słuchajcie, zagrzeje. Niech się silnik zagrzeje i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po rozgrzaniu silnika. Także za chwilę wracamy.
No dobra, słuchajcie, już teraz mogę Wam powiedzieć, że rzeczywiste ciśnienie mierzone przy pomocy analogowego manometru wskazuje, że wszystko wróciło do normy, czyli rzeczywiste ciśnienie oleju w magistrali już jest w porządku. I słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze raz pomiar na czterech w zasadzie zakresach, czyli na biegu jałowym przy 1000 obrotów, 2000 i 3000 obrotów. I porównamy sobie to z poprzednimi naszymi pomiarami. Więc tak, mamy teraz bieg jałowy, mamy jakieś 2, przepraszam, nie 2, 1, no 1,8 bara mniej więcej, 1,8 bara. Dobra, teraz sobie ustawimy 1000 obrotów. Przy pomocy naszego elektronicznego regulatora. Za dużo. No dobra, mamy 1000 obrotów. Jest 1000. Jest 1000 obrotów. Jakie mamy wskazania? No tu mamy jakieś 2,1 bara. 2,1 bara. Dobra, ustawiamy sobie na 2000 obrotów. No dobra, 200, ale powiedzmy, że jest 2000. I mamy no, około 3 barów powiedzmy. Teraz pojedzie, no w zasadzie jest 200 było, dobra. Damy sobie na 3000. Dobra, mamy 3000. I mamy 3,1 bara. Dobra. Na tym zakończymy pomiar. Dobra, na razie zgasimy silnik. No i tak. Mamy porównanie. Zaraz sobie porównamy to z parametrami wzorcowymi, czyli tym takim jak podaje na przykład Autodata czy Retis. No ale słuchajcie, już widzimy diametralną, słuchajcie, zmianę. Zobaczcie, na początku mieliśmy na biegu jałowym 2,6 bara, teraz mamy 1,8. Przy 1000 obrotów mieliśmy 3,5 bara, teraz mamy 2,1. Przy 2000 5,2 bara, teraz mamy niecałe 3. I przy 3000 obrotów 5,5 bara było wcześniej, teraz mamy 3,1 bara.
Równamy sobie to teraz z Retisem. No i tak. Tu mamy troszeczkę wyższe. Poczekajcie, przy 3000. Więc tak. Bieg jałowy. Bieg jałowy oczywiście mieści nam się w widełkach. Tutaj mamy przy 1000 obrotów również nam się mieści. Przy 2000 mamy mieć 2,3 bara, a jest prawie 3, więc jest trochę więcej. I przy 3000 obrotów mamy 3,1. Tutaj pokazuje nam Retis, że powinno być około 2,9. Ale zobaczymy sobie jeszcze, słuchajcie, w autodatę. Obsługa, sprawdzanie. Ciśnienie oleju. No mamy podobnie. Podobnie mamy. No słuchajcie, przy 2000 obrotów mamy trochę zawyżone ciśnienie. Z tego co pokazuje nam manometr. No ale słuchajcie, reszta jest w porządku, czyli tutaj te widełki w zasadzie są w porządku. Oczywiście ja sobie jeszcze skontroluję to ciśnienie, ale bardziej zastanawia mnie, dlaczego pokazuje mi w dalszym ciągu na testerze diagnostycznym ponad 20 barów. No może to oczywiście świadczyć o uszkodzonym czujniku ciśnienia oleju. Dlatego słuchajcie, teraz jeszcze raz sobie zrobimy pomiary, ale zmienimy sobie czujnik ciśnienia oleju oczywiście na nowy i powtórzymy wszystkie pomiary i zobaczymy, co będzie nam pokazywał teraz tester diagnostyczny. Dobra, słuchajcie, czujnik wymieniony na nowy i już Wam mogę powiedzieć, że na nowym czujniku, przynajmniej przy 2000 obrotów, pokazuje to samo. Zrobimy sobie jeszcze raz pomiary. Więc tak, 2000 obrotów, mamy jakieś niecałe 3 bary. Czekajcie, weźmiemy sobie jeszcze raz nasz notatnik. Bara, może troszeczkę mniej. 2,9 bara. Damy od razu 3. Zacząłem od 2000, bo byłem ciekawy właśnie tego przedziału. Czy tu będzie troszeczkę inaczej pokazywało, ale pokazuje tak samo jak oryginalny stary czujnik. Dobra, mamy 3000. Tutaj mamy 3,1. Dobra, zjeżdżamy sobie na 1 bar. Już się wentylator włącza. Silnik oczywiście rozgrzany jest, przypominam. No dobra, 1000 obrotów z kawałkiem. I mamy no jakieś 2-3 bara, trochę wyższe. Czekajcie, tak? No 2,2 bara powiedzmy.
2,2 bara. I obroty jałowe. Już możemy sobie specjalistyczny przyrząd odłożyć. I mamy jeden. No 1,8 tak jak poprzednio. 1,8 bara. Dobra, ja to sobie wjeżdżam z powrotem do środeczka i zaraz sobie zrobimy jakąś analizę. No, ale świadczy to w zasadzie, słuchajcie, już o tym można powiedzieć, że pełno sam zawór był uszkodzony. W każdym razie nie generuje żadnych tutaj błędów. No, oczywiście będę musiał jeszcze troszeczkę nim pojeździć, ale wcześniej, praktycznie od razu po uruchomieniu pojazdu, od razu, słuchajcie, błędy były generowane, związane właśnie z ciśnieniem oleju i z regulacją ciśnienia. Także te 3 błędy, o których mówiłem na początku. O te właśnie. No dobra, to co? Ja sobie, słuchajcie, demontuję nasz adapterek. Wkręcamy sobie czujnik ciśnienia bezpośrednio w gniazdo podstawy filtra oleju. A ja sobie jeszcze sprawdzę innym testerem, bo nie wiem dlaczego takie dziwne pokazuje cyrki, tak duże ciśnienie pokazuje w testerze diagnostycznym, tam ponad 20 barów. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś skalowania, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. W każdym razie, nie wiem, jakiś błąd, ale na starym i na nowym czujniku pokazuje to samo. No, także ogólnie, no, tak na razie wychodzi na to, że zawór rzeczywiście, słuchajcie, był tutaj winowajcą. Dobra, to zrobimy tak, słuchajcie, bo teraz w zasadzie, no co, zostało tylko wkręcić czujnik na swoje miejsce, zdemontować adapter, muszę tu wszystko zmontowywać, poskładać do kupy. No i co? No i będę musiał nim trochę pojeździć, zobaczyć. Jeżeli będzie wszystko w porządku, to wtedy auto, słuchajcie, będzie raczej już do oddania. No, także co? Ja to składam i zaraz sobie zrobię testy drogowe. Zobaczymy, jak to się tutaj będzie teraz miało. No ale mówię, już widzę, że błędów żadnych w sterowniku silnika nie generuje. Także dobrze, słuchajcie, dobrze, że dostałem tą informację tutaj od kolegi, od widza, bo no już raczej byłbym chyba w trakcie, znaczy w tym momencie pewnie już byłbym w trakcie zakładania nowej pompy oleju. No, także tak to wygląda. Jedyne, co mnie zastanawia, to tylko to, słuchajcie, przy 2000 troszeczkę zawyżone ciśnienie oleju, bo tutaj mamy około 2 barów przy 1000 obrotów. Nie, przepraszam, przy 2000 obrotów. Tak, przy 2000 obrotów. Mamy 2,9 bara, a słuchajcie, górna niby granica przy 2000 jest 2,3 bara, ale ogólnie, słuchajcie, dalej patrząc, wszystkie ciśnienia się zgadzają, więc w zasadzie widełki, górna faza, partia obrotów dolna, a górna, no to w tym akurat przedziale tutaj ciśnienie nam się oleju, słuchajcie, łapie, więc ja na razie tak to zostawiam. Może tu, słuchajcie, jeszcze kwestia jakiejś samoadaptacji. Nie ma żadnej adaptacji samego zaworu z poziomu testera diagnostycznego, więc tutaj może jeszcze jest tak, że po prostu on tu się sam jeszcze musi zaadoptować. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, ale no ogólnie sam przedział dolny, a górny, wszystko mieści się w tolerancji. Dobra, słuchajcie, to dosyć gadania. Ja składam wszystko, zaraz robię testy, no i niedługo wszystko będziemy wiedzieć. Dobra, słuchajcie, ja już jestem po jeździe próbnej, wróciłem tylko po kamerę, bo się, słuchajcie, rozpędziłem i zapomniałem kamery. I tak, słuchajcie, zrobiłem jakieś
niecałe 20 km. Jak na razie jest wszystko ok. Zobaczcie, jak już u mnie świątecznie. Dobra, czekajcie, tylko zamknę sobie warsztat. Przejedziemy się jeszcze raz, zrobimy sobie jeszcze jedną rundę. Tak jak na razie wszystko gra. Dobra, czekajcie, zgasimy radyjko. Dobra. No i tak, słuchajcie, żadnych błędów. Kurde, gdzie to się tutaj wycisza? Dobra, udało się. No, także słuchajcie, zrobione jest jakieś niecałe prawie 20 km. I jak na razie, będzie zapnę tylko pas. I jak na razie wszystko jest ok. Nie wiem, czemu CDF pokazywał mi tak zawyżone słuchajcie, ciśnienie. Nie wiem, czy tam coś po 1,0 po przecinku za dużo. W każdym razie tak, po podpięciu drugiego testera podpiąłem zwykłego tego Mucara. Ja się teraz rozłączę, muszę jeszcze raz się połączyć. W każdym razie tutaj już pokazuje normalne ciśnienie oleju. Tam coś koło 2 barów. Błędów oczywiście nie ma żadnych. No, uruchamia się. Ok, wybór systemu, silnik. Ok. No i tak, błędów nie ma żadnych. No trouble codes. Strumień danych. Czekajcie, gdzie tu było to ciśnienie oleju? Środowisko silnika, o jest. No i mamy to coś koło 2 barów. Sobie skacze troszeczkę to ciśnienie. No i dobra. Więc tak, zrobimy, słuchajcie, jeszcze jedną rundę. Zrobimy sobie jeszcze jedną rundkę i jeżeli tutaj teraz wszystko będzie w porządku, no to w zasadzie zakończymy sobie tą naprawę. No i auto będzie już do oddania. Dobra, to lecimy. No i dobra. Zobaczmy jeszcze, czy pojawiły się jakieś błędy. Żadnych błędów. Dobra, słuchajcie, wygląda na to, że wszystko jest w porządku. No i co? Możemy furę chyba oddawać, także czas na podsumowanie. No więc tak, słuchajcie, w kwestii podsumowania. No ogólnie auto dzisiaj wraca do właściciela, także udało się
ogarnąć temat. Oczywiście nie bez pomocy. Tutaj koledze, który udzielił mi tej podpowiedzi z tym czujnikiem, z tym, że przy pomiarach analogowych, czyli manometrem, musi być jednocześnie wpięty czujnik ciśnienia oleju w układ, tak żeby sterownik silnika no, widział sygnał, widział wartość ciśnienia. No, czujnik oczywiście najlepiej, żeby był sprawny w tym momencie. No i dzięki temu możemy sobie zdiagnozować, co się dzieje. W tym momencie, słuchajcie, po przejechaniu prawie 40 km nie ma kompletnie żadnych błędów. Wcześniej w ogóle, zanim zacząłem nagrywać ten film, zanim w ogóle zacząłem jakąkolwiek ingerencję tutaj pod maską, to słuchajcie, po skasowaniu błędów, one w zasadzie po odpaleniu auta zaraz się pojawiały z powrotem. I można powiedzieć, że były to błędy permanentne. A teraz, słuchajcie, tego nie ma. Czyli tutaj rzeczywiście głównym winowajcą, jedynym w zasadzie winowajcą był ten oto elektrozawór. Czujnik oczywiście ciśnienia oleju poszedł również nowy, oryginalny, ale to już tak bardziej zaradczo i żeby po prostu nie wracać do tematu, a te czujniki oczywiście one również, słuchajcie, lubią padać. Na prędce, słuchajcie, skonstruowany adapter, trójnik z tego, co miałem pod ręką, no ale sprawdził się w 100%. Tutaj sam, słuchajcie, manometr. No, słuchajcie, Gecko i tej klasy, no, słuchajcie, narzędzia warsztatowe, sprzęt warsztatowy, no umówmy się, nie jest to oczywiście nie wiadomo jak górna półka. Tutaj, słuchajcie, sam cały zestaw, koszt całego zestawu to jest po rabacie 100, czy coś 100 z kawałkiem złotych. Więc słuchajcie, no dobrej klasy manometru nie kupimy za te pieniądze, a tutaj mamy cały zestaw. Dlatego no, słuchajcie, te manometry tych, powiedzmy, no tańszych producentów, tańszych firm, no na pewno są, słuchajcie, obarczone jakimś tam błędem, no ale słuchajcie, no działa. Nie jest to światowa klasa, no ale coś tam daje radę. No i tak, słuchajcie, dobrze, bo ja dzisiaj dobrze nie zrzucałem miski, słuchajcie, całe szczęście, naprawdę tutaj zaoszczędziło mi ta informacja, tutaj, słuchajcie, zaoszczędziła mi naprawdę dużo pracy, dużo nerwów, kosztów przede wszystkim mi i klientowi. Ja zamówiłem już, oczywiście jedna bańka poszła, zamówiłem z myślą, że będę zdejmował michę, że będę zdejmował pompę oleju, zamówiłem drugą piątkę oleju, na szczęście nie trzeba będzie tego znowu wymieniać. Oczywiście ja nigdy zlanego raz oleju, mimo tego, że on był zalany przed chwilą, drugi raz, słuchajcie, tego samego oleju nie zalewam, olej idzie już do utylizacji i zawsze, słuchajcie, zalewam nowy olej w takich sytuacjach. Także raz spuszczony olej, mimo tego, że jest nowy, u mnie nie ma takiej opcji, żeby ten olej był znowu zalany. No i tak, słuchajcie, no i mówię już kwestia tutaj podsumowania. Bardzo częsta przyczyna właśnie problemów z ciśnieniem oleju w tych silnikach PureTech, THP, VTI jest właśnie zawór regulujący ciśnienie oleju. To jedna informacja. No często również oczywiście sam czujnik. No i słuchajcie, co z czujnikiem, to co przed chwilą właśnie mówiłem. Czujnik przy pomiarach manometrem analogowym musi być, słuchajcie, wpięty. Musi być wpięty. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo, jak widzieliśmy, bardzo istotna sprawa, ponieważ, słuchajcie, przy samym wpiętym manometrze analogowym, bez podpiętego czujnika, mimo tego, że zawór był uszkodzony, założyliśmy nowy, to, słuchajcie, ciśnienie w dalszym ciągu było, słuchajcie, wystrzelone w kosmos. Było za duże, dużo za duże ciśnienie. Po wpięciu czujnika za pomocą adaptera ciśnienie
wróciło do normy. Także, no słuchajcie, ja się również uczę, cały czas się uczę, nikt nie jest alfą i omegą. I tutaj, słuchajcie, fajnie, że się akurat dzielicie. Ja się dzielę z Wami moją wiedzą, Wy się dzielicie swoją i słuchajcie, na tym to powinno polegać. Fajnie, cieszę się bardzo, że tak jest. Dobrze, cytryna pojechała, jak na razie wszystko jest w porządku i oby tak zostało. A słuchajcie, do mnie zawitał kurier i tutaj słuchajcie, na sam koniec filmu zrobimy sobie taki mały no, konkursik, powiedzmy, gdzie będzie do zdobycia jedna fajna rzecz, zaraz Wam o tym powiem. Ale zobaczcie, co przywiózł kurier. Przywiózł mi w zasadzie cztery ciężkie, ogromne, no duże paczki. Słuchajcie, te 3 paki to jest właśnie firma FlexiSpot, partner dzisiejszego odcinka. A tutaj jeszcze z Devora dostałem też ciężką, naprawdę dużą, ciężką pakę, ale słuchajcie, o tym już w innym odcinku. Dziś, słuchajcie, rozpakuję i złożę to, co dostałem od firmy FlexiSpot i zaraz za chwilkę Wam to zaprezentuję. No i tak, słuchajcie, witam w moich skromnych progach. Tutaj, zobaczcie, akurat mamy wystrój bożonarodzeniowy. To akurat dzieło mojej żony. A tutaj, słuchajcie, cichutko, bo w wózeczku śpi moja najmłodsza latorośl. No i tak, o tutaj moje puchary, ale to słuchajcie, kiedy indziej może opowiem, jak będzie okazja. A w zasadzie tutaj, słuchajcie, salon i przy tym stole w zasadzie jak do tej pory tylko i wyłącznie, głównie w zasadzie kleiłem, montowałem dla Was praktycznie wszystkie moje filmy. Ale słuchajcie, dzięki rzeczy, którą dostałem od firmy FlexiSpot, moje, słuchajcie, w tym momencie ulubione miejsce do pracy jest teraz na górze, także chodźcie, Wam pokażę. A więc zobaczcie, tutaj jest moje obecne miejsce pracy, główne miejsce pracy. I słuchajcie, rzeczą, którą chciałem Wam polecić jest, słuchajcie, to biurko FlexiSpot E7 Pro. Naprawdę, słuchajcie, wbrew pozorom, rewelacyjne, słuchajcie, nowoczesne biurko. Słuchajcie, mnóstwo, słuchajcie, przydatnych opcji. Główną, słuchajcie, rzeczą, którą charakteryzuje się to biurko, oprócz trwałości i solidności, jest to, że słuchajcie, mamy elektronicznie regulowaną wysokość. I słuchajcie, to biurko naprawdę każdy, łącznie z dzieckiem, może dopasować dla siebie na odpowiednią wysokość. O biureczku za chwilę. Tutaj, słuchajcie, jeszcze tak, nie bez powodu leży tutaj skrzyneczka narzędziowa. Zaraz, słuchajcie, jak sobie skończymy opowiadać, słuchajcie, po tym jak skończę opowiadać Wam o tym biurku, słuchajcie, zrobimy sobie taki mały konkursik i będą do wygrania, słuchajcie, do zdobycia 3 takie skrzyneczki narzędziowe. Słuchajcie, biurko FlexiSpot E7 Pro charakteryzuje się, słuchajcie, tym, że no tutaj wiadomo, tą regulacją wysokości znaczną, zaraz Wam to pokażę,
ale również tym, słuchajcie, że jest bardzo ergonomicznie wykonane. Druga sprawa, słuchajcie, jest taka, że mamy, jak już widzieliście, pod biurkiem, zobaczcie, montowane specjalne szyny. Wszystko, słuchajcie, jest ukryte tutaj pod specjalnymi, zobaczcie, osłonami magnetycznymi i tutaj mamy również taką szynę, gdzie możemy, słuchajcie, umieścić wszystkie kable, zasilacze i w zasadzie nic, kompletnie nic nam się nie plącze pod nogami, pod biurkiem, nie zbiera kurzu. Wystarczy, słuchajcie, tylko jeden kabel, który wychodzi od zasilania w zasadzie biurka do gniazdka i to w zasadzie, słuchajcie, tyle. Mamy po problemie z plątaniną kabli, słuchajcie, z tym zawsze jest problem, jeżeli mamy nawet głównie jeżeli mamy kilka urządzeń podłączonych na biurku, no to słuchajcie, zawsze jest z tym problem. Słuchajcie, mało tego, może się wydawać, słuchajcie, że biurko jest, no powiedzmy, gołe, ale słuchajcie, do każdego biurka, bo są różne biurka, zaraz, słuchajcie, sobie możecie przejść na stronę FlexiSpot. Firma FlexiSpot, słuchajcie, ma bardzo szeroki asortyment i słuchajcie, nawet do każdego biurka możemy sobie dokupić, słuchajcie, wyposażenie, począwszy od dodatkowych półek i podwieszanych, i stojących, uchwytów pod monitory. No powiem Wam, że jest tego naprawdę masa. Zapraszam, słuchajcie, na stronę FlexiSpot. Jest naprawdę ogromny wybór wszystkiego. Słuchajcie, jeżeli chodzi o biurka są, słuchajcie, tak jak tutaj, na 2 nogi, na 4 nogi. To biurko, słuchajcie, charakteryzuje się również dosyć sporą nośnością, bo tutaj jest około 180 kg nośności i słuchajcie, są nawet filmy, w których słuchajcie, siada 2 dorosłych ludzi i słuchajcie, normalnie sobie podnoszą biurko do samej góry, siedząc właśnie sobie na biurku. Także no, silniki są, słuchajcie, bardzo silne, biurko jest bardzo wytrzymałe. Słuchajcie, mamy oprócz tego wiele rodzajów blatów do wyboru, wiele rozmiarów. Tutaj akurat jest blat 140 na 80 cm. Taki sobie wybrałem. Mamy różną oczywiście fakturę, różnego rodzaju do wyboru drewno. I blat, słuchajcie, jest naprawdę solidny i słuchajcie, gruby. Tutaj będzie jakiś, ja wiem, no z 3 cm, z 30 mm, coś koło tego. Nie mierzyłem, ale mniej więcej gdzieś tyle będzie. Słuchajcie, pokażę Wam, jak to biureczko pracuje. A więc tak, musiałem, słuchajcie, je odsunąć troszeczkę od ściany, bo jak widzicie, ja tutaj mam skosy. I teraz tak, słuchajcie, tutaj jest bardzo fajna opcja, ponieważ mamy, słuchajcie, programator, dzięki któremu możemy sobie zaprogramować, słuchajcie, 4 pozycje, 4 wysokości. Różnego rodzaju prace wykonujemy. Słuchajcie, czasami potrzebne, albo na przykład kilka osób na przykład korzysta z jednego biurka, z jednego miejsca i słuchajcie, dzięki temu możemy sobie zaprogramować 4 pozycje wysokości tego biurka, tak aby, słuchajcie, nie trzeba było za każdym razem przyciskać przycisku podnoszenia lub opuszczania, ale zobaczcie, jak to biurko płynniutko chodzi, zobaczcie. W zasadzie chyba jeszcze wyżej, mam tu jeszcze miejsce, Dobra, wyżej już nie będę podjeżdżał. Ono jeszcze, słuchajcie, nie wiem, gdzieś do takiej wysokości sobie podjeżdża. I teraz, słuchajcie, ja mam zaprogramowaną tylko jedną pozycję, czyli swoją standardową. I słuchajcie, wciskam sobie zaprogramowaną jedyneczkę, albo inaczej. Zróbmy sobie może, zaprogramujmy sobie 2, czyli wciskamy memory 2. I mamy zaprogramowaną już, słuchajcie, jak widzicie, przy pomocy 2 dotknięć klawiatury mamy zaprogramowaną tą wysokość. No i teraz tak, ja sobie, słuchajcie, wciskam 1. Czekajcie. I zobaczcie. I jest, słuchajcie, moja pozycja wyjściowa. Wciskamy 2. Uwaga.
i cyk. Idealnie w tym samym miejscu. No powiem wam, że ja jestem po prostu w tym biurku zakochany. Biurko jest po prostu, słuchajcie, rewelacja, naprawdę. Przede wszystkim, słuchajcie, co ważne, biurko bardzo cichutko pracuje. Naprawdę te silniki, tutaj słuchajcie mamy jeden silnik, tutaj mamy drugi silnik i te silniki, słuchajcie, bardzo, naprawdę bardzo cichutko pracują. Zresztą zobaczcie, ja tutaj wam teraz dam bliżej, czekajcie, wciśniemy sobie tą dwójeczkę. Zobaczcie. O, i teraz mogę wam akurat pokazać, jak, zobaczcie, wygląda ta rynna. Słuchajcie, wszystkie kable, naprawdę wszystkie kable tutaj się mieszczą w tej rynnie. Tutaj oprócz tego mamy sterownik do biurka. Jeżeli chodzi o sam panel, słuchajcie, sterowania, to możemy sobie go zamontować zarówno z prawej strony, jak i z lewej strony biurka, ponieważ, słuchajcie, mamy tutaj akurat otwory montażowe. Mi bardziej pasowało z prawej, więc zamontowałem sobie z prawej. No i tak. W samym sterowniku, słuchajcie, tutaj mamy jeszcze wejście na USB-C, które możemy, słuchajcie, wykorzystać jako ładowarka do telefonu. Potrzebny jest po prostu tylko i wyłącznie kabelek, nic więcej. Także, słuchajcie, ja naprawdę bardzo, bardzo serdecznie polecam firmę FlexiSpot. Słuchajcie, wejdźcie sobie na stronę firmy FlexiSpot. Słuchajcie, zobaczcie sobie, jak szeroki jest asortyment, słuchajcie, naprawdę wszystkiego. Słuchajcie, możemy sobie zamówić różnego rodzaju biurka, między innymi. Każdy może, słuchajcie, dobrać pod siebie, biurka oczywiście podnoszone, regulowane elektronicznie. Oprócz tego, słuchajcie, cała masa różnych dodatkowych gadżetów, którymi możemy spersonalizować swoje biurko, łącznie z kolorem, wymiarami blatu, kształtem, słuchajcie, nawet blatu. Możemy sobie wybrać kształt, gdzie tutaj, powiedzmy, mamy wycięcie na jakieś otwory, także, słuchajcie, no każdy naprawdę może sobie dobrać pod siebie i, słuchajcie, co najważniejsze, nie jest to, słuchajcie, nawet, słuchajcie, przy samym składaniu, gdyż jest to naprawdę bardzo wszystko solidnie wykonane i jest to, słuchajcie, towar, naprawdę jest to produkt z najwyższej półki. Ja, słuchajcie, naprawdę w tym biurku jestem, słuchajcie, zakochany i każdą w zasadzie chwilę, kiedy pracuję przy komputerze, słuchajcie, bardzo chętnie naprawdę spędzam tutaj w tym miejscu, słuchajcie, przy tym biurku. I teraz tak, razem, słuchajcie, z firmą FlexiSpot zrobimy sobie taki mały, słuchajcie, konkursik do zdobycia. Będą 3 takie zestawy narzędziowe, oczywiście po jednym dla każdej osoby, czyli 3 osoby mogą sobie taki zestaw zdobyć. Słuchajcie, wystarczy tylko w komentarzu pod tym filmem napisać, oczywiście, no to też będziecie mieli takie małe, no powiedzmy, krótkie zadanie domowe, aby, słuchajcie, odwiedzić firmę FlexiSpot i, słuchajcie, zapoznać się z ich asortymentem. I, słuchajcie, mam do Was prośbę, jakbyście mogli napisać, co Wy byście chcieli, co Wam się na przykład podobało z produktów FlexiSpot. Jakbyście tutaj mogli właśnie w komentarzu pod tym filmem o tym napisać. I, słuchajcie, druga część komentarza, również, słuchajcie, pod tym filmem, również w tym samym komentarzu, jakbyście mogli napisać, jakie Wy mieliście, słuchajcie, przygody z Waszymi autami, jakieś usterki, które, nie wiem, dały Wam się na przykład we znaki, Waszym na przykład mechanikom i jak to później się rozwiązało. I tutaj, słuchajcie, oczywiście skrzyneczki będą, no tutaj, powiedzmy, ślepy los zadecyduje, kto taką skrzyneczkę dostanie, ale mówię, każdy komentarz, aby wziąć udział w tej zabawie, no to, słuchajcie, musi zawierać pierwszą część, czyli aby napiszcie, proszę, który, czy jakiś produkt z firmy FlexiSpot przypadł Wam najbardziej do gustu ze strony FlexiSpot.
oraz słuchajcie, jakie mieliście trudne przypadki w Waszych pojazdach, które później udało się lub nie doprowadzić do pozytywnego rezultatu, czyli naprawić auto lub ewentualnie rozłożyliście ręce Wy i Wasz mechanik. Także to tyle. Więc słuchajcie, tak na zakończenie, widzieliście, usterka no, była usunięta, ale słuchajcie, okazało się na koniec, że jednak ciśnienie było za wysokie. I tutaj dzięki Łukaszowi, o którym właśnie wspominałem, który właśnie powiedział, że musi być jednak, słuchajcie, podpięty czujnik, podpięty i oczywiście włączony w układ smarowania, czujnik ciśnienia oleju. Dopiero wtedy, słuchajcie, sterownik silnika pozwala na to, aby wysterować odpowiednio zawór regulacyjny ciśnienia i w tym momencie ciśnienia, jak widzieliście, wróciły już do normy. I tutaj, słuchajcie, do Łukasza również taka skrzyneczka leci, tutaj już poza konkursem. Także jeszcze raz dzięki, Łukasz, za tą podpowiedź. Na pewno ta podpowiedź wszystkim posiadaczom, znaczy mam nadzieję nie wszystkim, mam nadzieję, że nie wszystkim, ponieważ mam nadzieję, że nie każdy będzie miał taką usterkę, ale tym, którzy będą się z taką usterką borykali, ta właśnie podpowiedź pomoże. A jak wiemy, słuchajcie, no ja zawsze tu mówię, nie jestem alfą i omegą, słuchajcie, nie pozjadałem wszystkich rozumów, więc każdy z nas, słuchajcie, jak najbardziej całe życie się uczy i no, nie mamy, słuchajcie, takiego prawa, znaczy obowiązku, aby znać się, słuchajcie, i wiedzieć wszystko encyklopedycznie. Także tak to wygląda. No, ja Wam, słuchajcie, dziękuję za ten odcinek jeszcze raz. Zapraszam do wzięcia udziału w tej zabawie. Słuchajcie, zapraszam do odwiedzenia strony firmy FlexiSpot. I co, słuchajcie, w zasadzie już praktycznie jest po świętach, ale jeszcze przed nami nowy rok, także życzę Wam wszystkiego dobrego, samych sukcesów, dużo zdrowia przede wszystkim, szczęśliwego nowego roku, no i fajnego Sylwestra. No, a ja, słuchajcie, właśnie kończę, dogrywam ten, słuchajcie, jeszcze materiał. Jak widzicie na ekranie pompa, także słuchajcie, wszystko już w zasadzie wiecie. W tym momencie, kiedy dogrywam właśnie ten materiał, kończę dla Was kleić ten odcinek. No, trochę się, słuchajcie, z tym zeszło. Dobrze, słuchajcie, to co? Ja Wam jeszcze raz dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! A ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję partnerowi dzisiejszego odcinka, firmie FlexiSpot, i zapraszam Was serdecznie jeszcze raz na stronę główną firmy FlexiSpot, ponieważ obecnie są bardzo fajne promocje na produkty. I zobaczcie, nawet takie biurko jak moje można teraz kupić kilkaset złotych taniej w porównaniu do ceny regularnej. Także bardzo serdecznie zapraszam. Asortyment jest bardzo szeroki i myślę, że każdy wybierze coś dla siebie.